Cześć, witam Was na kanale TechTest. Tym razem sprawdzimy sobie hulajnogę elektryczną SXT 1000 Turbo od SXT Scooters. Pierwsze co rzuca się w oczy, gdy patrzymy na hulajnogę, to przede wszystkim jej wymiary. Jest ona dość spora, jak na hulajnogę oczywiście. Ma duże koła, ponieważ mają one średnicę 26 cm i szerokość 8 cm. Koła są pompowane i mają bieżnik taki, można powiedzieć, że terenowy. Cała rama hulajnogi posiada również zawieszenie. Z przodu mamy jeden amortyzator, natomiast z tyłu są dwa i całkiem nieźle radzą one sobie z wybieraniem nierówności. Jest również spore, mięciutkie, wygodne siodełko, dzięki czemu gdy jedziemy po jakichś dziurach, nierównych chodnikach, to nie sprawia to dużego dyskomfortu. Silnik o mocy 1000 W znajduje się przy tylnym kole, a napęd jest przenoszony z niego na koło za pomocą łańcucha. Taka konstrukcja nie należy do najcichszych i jest ona zdecydowanie głośniejsza od hulajnóg, które mają silnik bezpośrednio wbudowany w koło, jednak nie jest ona też jakoś przesadnie głośna. Jeżeli chodzi o hamulce, to zarówno na przednie, jak i na tylne koło jest to hamulec tarczowy, mechaniczny, natomiast manetki na kierownicy ułożone są tak jak w skuterze, czyli z lewej strony mamy tylny hamulec, a z prawej strony przedni. Na kierownicy mamy również trzypozycyjną stacyjkę. Pozycja pierwsza oznacza, że hulajnoga jest wyłączona, na drugiej pozycji hulajnoga jest włączona, a na trzeciej jest włączona, a dodatkowo zapala nam się przednie oraz tylne światło. W prawej manetce mamy oczywiście gaz, a przy nim jest wskaźnik poziomu naładowania akumulatora oraz przycisk do przechodzenia w tryb Eco. Manetką możemy oczywiście płynnie regulować przyspieszenie, jednak na początku, gdy chcemy ruszyć, jest dość spora martwa strefa, przez co hulajnogą ciężko jest jeździć wolno, ponieważ gdy już włączy się silnik, to zaczyna ona jechać dość szybko, można powiedzieć, że trochę szybciej niż idzie przeciętny pieszy, więc jeżeli chcielibyśmy jechać z prędkością takiego przeciętnego pieszego, tak aby silnik cały czas pracował, to jest to praktycznie niemożliwe. Jednak oczywiście nie jest to jakaś wielka wada, ponieważ nie kupujemy chyba takiej hulajnogi, żeby poruszać się z prędkością pieszego. A skoro jesteśmy przy prędkości, maksymalna prędkość hulajnogi to około 32 km na godzinę, jednak to zależy oczywiście od wagi użytkownika. Z lekkimi osobami pojedzie ona trochę szybciej, z bardzo ciężkimi będzie ona natomiast jechała trochę wolniej. A jak wypada zasięg tej hulajnogi? Jeżeli chodzi o nasz akumulator, który w niej mamy, czyli najsłabszy, najtańszy, kwasowo-ołowiowy o pojemności 12 Ah, na nim hulajnoga jest w stanie przejechać około 16 km, natomiast w trybie Eco około 25 km. Tryb Eco zmniejsza moc silnika do około 650 W, przez co możemy przejechać więcej, jednak z mniejszym przyspieszeniem i mniejszą prędkością maksymalną. Można kupić również lepsze akumulatory litowe. Jeden jest o pojemności 20 Ah i on starczy nam na około 40 km i 50 km w trybie Eco, oraz drugi akumulator litowy o pojemności 30 Ah, ten natomiast wystarczy na 60 km w trybie zwykłym oraz aż 70 km w trybie Eco.
Akumulatory można oczywiście wymieniać bez wprowadzania żadnych zmian w hulajnodze, a znajdują się one, że tak powiem, w podłodze hulajnogi pod naszymi nogami. Dzięki temu środek ciężkości jest bardzo nisko i mimo tego, że hulajnoga dużo waży, to jeździ się nią bardzo wygodnie. A jeżeli już jesteśmy przy wadze, to hulajnoga sama bez żadnego akumulatora waży 29 kg, natomiast z najcięższym akumulatorem, czyli kwasowo-ołowiowym, waży ona mniej więcej 50 kg, co jest naprawdę bardzo dużą wagą jak na hulajnogę, natomiast akumulatory litowe są trochę lżejsze. Maksymalne obciążenie hulajnogi to 120 kg, jednak przy takiej wadze prędkość maksymalna oraz zasięg zdecydowanie zmaleją. Siodełko jest odczepiane, więc jeżeli ktoś preferuje jazdę na stojąco, to bez problemu można to siodełko odczepić i jeździć na stojąco. Jednak osobiście jazdę na stojąco uważam za bardzo niewygodną na tym modelu i zdecydowanie lepiej jeździ mi się właśnie na siodełku, a jeżeli komuś siodełko by nie odpowiadało, byłoby dla niego niewygodne, to zawsze można zamontować jakiekolwiek inne, ponieważ są tutaj uniwersalne siodełka, takie jak dla rowerów. Hulajnogę można również złożyć, aby można było ją gdzieś przenieść, przetransportować. Jest to bardzo łatwe, składa się ją szybko, jednak trzeba pamiętać, że trochę ona waży i najłatwiej jest w sumie wyjąć z niej akumulator i oddzielnie przynieść akumulator, a oddzielnie hulajnogę. W zestawie dostajemy oczywiście ładowarkę. Ładowanie może odbywać się albo poprzez złącze, które jest wbudowane w hulajnodze, gdy nie chce nam się wyjmować akumulatora, albo możemy zastosować przejściówkę do ładowarki, wyciągnąć z hulajnogi akumulator i wtedy w innym miejscu go naładować. Czas ładowania naszego akumulatora kwasowo-ołowiowego to około 8 godzin. Teraz może trochę odnośnie moich wrażeń z jazdy, a jeżeli o to chodzi, są one bardzo dobre. Tak jak mówiłem wcześniej, hulajnoga posiada spore koła, ma zawieszenie, naprawdę wygodne siodełko, dzięki czemu wygodnie się jedzie zarówno po nierównych chodnikach, po dziurawych drogach, ale również sprawdziłem ją też na jakichś ścieżkach w parku czy w lesie. Można też wjechać na jakąś piaszczystą drogę. Hulajnoga daje sobie w tych wszystkich miejscach radę bez problemu. Oczywiście nie mówię, że tutaj zaraz możecie lecieć i zasuwać jak rowerami w downhillu, bez przesady. Ale na taki zwykły przejazd hulajnogą przez park, gdzieś gdzie musimy zjechać z chodnika, ona również bez problemu się nada i jest to wygodne po prostu. W mieście również bez problemu poradzimy sobie z podjazdami pod mniejsze krawężniki i pod jakieś tam przeróżne miejskie przeszkody. Hamulce tarczowe również sprawdzają się bardzo dobrze i szybko możemy zatrzymać hulajnogę z prędkości maksymalnej do zera. Podsumowując na koniec, przydałoby się podać cenę tej hulajnogi. No więc koszt w takiej wersji jak my mamy, czyli z najsłabszym akumulatorem, to około 2800 zł, co jest dość sporą sumą jak na hulajnogę elektryczną. Na dodatek wersje z lepszymi akumulatorami oczywiście są jeszcze droższe. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że jest to dość nietypowa hulajnoga, jest duża. Sprawdzi się ona nie tylko na chodnikach czy też drogach asfaltowych. Hulajnoga rozpędza się do sporych prędkości, jak na hulajnogę oczywiście. Jednak mimo wszystko nie jest to najszybszy model od SXT. Z jazdy na tej hulajnodze mogą czerpać frajdę zarówno dzieci, jak i dorosłe osoby. Chcielibyśmy podziękować oczywiście firmie SXT Scooters za pożyczenie hulajnogi do testów. No i zapraszamy Was na ich stronę oraz na naszego Facebooka, Instagrama. Linki do tego wszystkiego znajdziecie w opisie pod filmem i do zobaczenia.